Cześć, z tej strony Paul Crow. Dzisiaj sobie rozkminimy, dlaczego 90% ludzi traci pieniądze na giełdzie. Dlaczego większość ludzi jest niedochodowych. Jak to się dzieje, tak? Że ludzie inteligentni, z wyższym wykształceniem, a nawet i zwykli, nie mają dochodowości na giełdzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy wesołe miasteczko, jest tam 10 wagoników, z czego 9 się rozbija. Być w tych 9 wagonikach? No pewnie nie. Więc zastanowimy się, jak znaleźć się w tym wagoniku, który daje dochód. Co robią traderzy czy inwestorzy, którzy są dochodowi? Co robią te 90%, gdzie popełnia błędy? Więc będzie bardzo dużo alf, dużo moim zdaniem ciekawych informacji, z których możecie się bardzo dużo nauczyć i dzięki nim osiągniecie większe zyski. Więc spis treści będzie ostrzeżenie, dlaczego tak wielu ludzi traci, pułapki umysłu od teorii do działania, czyli bardziej case study. Na dole możecie się zapisać na newsletter, tam jest link do strony. Lecimy, bo szkoda czasu. Ostrzeżenie. To nie jest porada finansowa. Każdy musi znaleźć swoją parę butów. Tutaj są buty Shaka O'Neala, wielkość 56. Shaka O'Neal jest multimilionerem, inwestował na giełdzie w wiele startupów, bardzo dużo zarobił pieniędzy poprzez inwestycje. Natomiast jego para butów nie będzie pasowała na Was, moja para butów nie będzie pasowała też najprawdopodobniej do większości z Was. Musicie dostosować do tego, kim jesteście, jak myślicie, co czujecie. Możecie obejrzeć wcześniejszy film Blueprint, to jest jeden z pierwszych filmów, o który nagrałem, bo te rzeczy się będą uzupełniały, ale tutaj będą znacznie bardziej pogłębione i znacznie mocniej o aktywnym tradowaniu, ale też o długoterminowym inwestowaniu. I tutaj też od razu zaznaczam, że każdy z Was ma swój filtr, czyli każdy z Was ten sam komunikat odbierze jako różną interpretację. Od sytuacji, od czy macie zysk, czy straty, od mojego tonu wypowiedzi, czy się dzisiaj wyspaliście, czy jesteście głodni, jakie macie wcześniejsze doświadczenia, nastawienie do różnych rzeczy, do aktywnego tradowania, do hodlowania, do DCA, do AI, tak? To jest wszystko przez Wasz filtr. Ta sama informacja zostanie, można powiedzieć, przez każdego z Was inaczej odebrana. W związku z tym bardzo często zdarza się, że coś jak mówię, a interpretacja jest zupełnie inna. Dobra, więc już o tym wiemy. Teraz tak, mamy taką wiedzę, że 90% przegrywa. I tutaj są to dane statystyczne traderów, tak, CRD, czyli 75 do 90% traci. Jest ostrzeżenie, wchodzicie na stronę, 90% traci. I z reguły to jest tak, że te osoby tracą kapitał w 3 miesiące. I tutaj musimy bardzo mocno rozróżnić aktywne tradowanie od robienia DCA i utrzymywania pozycji długiej, tak, przez długi okres czasu i te dwie rzeczy będą w tej prezentacji rozróżnione, gdyż to są zupełnie dwie inne rzeczy, natomiast 90% traci, dlatego że wierzy, że jest w stanie pokonać rynek, wierzy, że osiągnie szybki zysk i dobre wyniki, ale z reguły przegrywa, nawet nie z reguły, w większości przegrywa z osobami, które grają długoterminowo i realizują proste strategie, na przykład DCA. Tak? I tutaj będziemy rozmawiali właśnie, jakie są zachowania, które powodują, że nie udaje się zarobić. Co jest przyczyną tego, że nasze wyniki są do bani i że leci jeden rok, drugi rok, trzeci rok, a w sumie ten kapitał nie rośnie, a niektórzy mają stratę albo wyzerowali konto. Zaczynamy. 99% nie powinno tradować. To jest taka moja opinia. Jak oglądam, czytam komentarze, rozmawiam z ludźmi i tak dalej, to uważam, że większość osób nie powinna tradować. Po pierwsze, nie mają te osoby predyspozycji, czasu, umiejętności i kompetencji. Natomiast większość osób uważa, że umie to robić, że umie zarządzać finansami, że obejrzy jedno szkolenie, zapłaci za jedno szkolenie i będzie umiało tradować, że to jest łatwe. Niestety tak nie jest. Ciężko mi porównać do jakiegoś tutaj treningu, bo każdą rzecz, jaką się uczymy, potrzebujemy trochę czasu. Na pewno jest trochę tak jak z samochodem. Możemy pójść nauczyć się teorii, znaków drogowych, przepisów, wiedzieć jak się odpala silnik, co to jest skrzynia biegów, jak włączyć światła, ale nie oznacza, że będziemy umieli jeździć samochodem, że potrzebujemy jednak przejechania wielu kilometrów, znalezienia się w różnych sytuacjach, w zimie, deszczu, podjazdu na górkę, przejazd kolejowy, rondo i dopiero będziemy umieli cokolwiek zrobić. Więc sucha teoria z reguły nic
w niczym nie pomaga. Dlatego od razu mówię, nie powinniście tradować, tak? Możecie w sumie zatrzymać prezentację i zakończyć, bo nie wierzę, że większość z Was zarobi kasę tradując i no, to jest przykre, co mówię, no niestety większość jest dawcami kapitału. Tutaj dla Was najważniejsze moim zdaniem by było po prostu robienie DCA i utrzymanie długiej pozycji. Handel aktywny, no to jest etat, stres, licho. Ostatnio zrobiłem taki wpis i porównywałem to do pracy. Wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy i po miesiącu nie otrzymujecie pensji, a nawet dopłacacie do tej pracy. Macie nieprzespane noce, pracujecie 7 dni w tygodniu, czas pracy jest Was nienormowany. Co to za praca? No to jest jakiś hardcore. Bycie aktywne w rynku nie jest przyjemne, a większość ludzi chce przyjemność. No to dlaczego chcesz wykonywać tak nieprzyjemny zawód? Dlaczego chcesz tradować? Dlatego większość ludzi nie umie radzić sobie z emocjami. No to nawet nie czuje tych emocji, tak? No to po co to robić? Więc ja tu nawet bym zrobił 99,9%. I zaraz w komentarzach pojawią się filtry. Ale ja zarobiłem, ale jestem dobry, ale ja tu umiem, a no, gdybym nikt tradował. No tak, oczywiście są ludzie, którzy zarobili. Mogło to być przypadek, mogło to być szczęście, mogło to być po prostu dobry rynek, tak? Natomiast z biegiem czasu, jak minie 1, 2, 3, 4, 5 lat, to czy te osoby, które dzisiaj są dochodowe, rzeczywiście będą dochodowe, czyli będą nadal pokonywały indeks. Królowie poprzednich hossy raczej są dzisiaj spokojni i już nie osiągają takich wyników. Mówię tutaj o kryptowalucie. No i tutaj proste rozwiązanie, wybierz indeks. Bardzo wiele osób do mnie mówi, czy mam kupić Ubera, czy mam kupić Teslę. No ale to jest wybieranie wisienki na torcie, tak? Więc to jest no, kolejne obstawianie zakładu, tak? Czyli to nawet jak tą wisienkę wybieramy, to jest też tradowanie jakiegoś pewnego rodzaju, zawężenie tego tradowania. Nie wiem, ktoś napisze tweeta i nie wiem, akcje Elona spadną o 15% w ciągu jednego dnia. Więc tutaj jest moim zdaniem dwa proste rozwiązania. Długoterminowe inwestowanie poprzez prostą strategię i utrzymanie długiej pozycji i wybranie indeksu. Jeżeli my zaczynamy kombinować, szukać spółeczek, szukać krypto, jakichś innych rzeczy, no to niestety no to już zaczyna się coraz większe tradowanie i aktywność. No i jeżeli większość nie pokonuje indeksu spot, no to nie pokonamy też go dźwignią i tutaj dla nas DCA jest optymalizacją, a nie kapitulacją. Jest bardzo dużo artykułów na temat dlaczego to robić. Oczywiście badania niektóre wskazują, że DCA jest gorsze niż all-in, ale nie będziemy tutaj teraz robili filozofii, jak powinno się inwestować. Ze względów psychologicznych i emocjonalnych niestety 99% osób powinno wybrać DC. Teraz musimy dowiedzieć, jak być dochodowym, musimy poznać prawa rynku, zasady gry, tak? No jeżeli, nie wiem, mamy zagrać w piłkę nożną, no to chyba musimy znać jakieś prawa, jakie tam obowiązują, nie wiem. Czy można piłkę brać do ręki, czy co się stanie, gdy wyjdzie piłka poza pole, czy bramkarz może biec całe boisko z piłką, no musimy poznać zasady, to sędzia, co robi sędzia i tak dalej, i tak dalej. I potrzebujemy poznać prawa rynku. Większość ludzi nie zastanawia się nad prawami rynku i dlatego też przegrywa. Te prawa rynku są też zależne, tak? To one nie są identyczne. Troszkę inaczej funkcjonuje rynek kryptowalut, troszkę inaczej akcji, troszkę inaczej jakieś commodities, nie wiem, złota, ropy, trochę inaczej funkcjonuje Forex, ale niektóre pojęcia, można powiedzieć, są ogólne. I tutaj można powiedzieć, pierwsze prawo rynku, najważniejsze, że SP500 daje średnio 7% wzrostu, tak, rocznie. Mamy lepsze lata, mamy gorsze, możemy mieć trend boczny, możemy mieć recesję i wycofanie, ale ogólnie SP500 daje 7% rocznie. To jest dla nas informacja, bo to gdzieś jest daje nam przewagę rynkową, czyli możemy zacząć zarabiać dzięki temu, że wiemy. Druga rzecz, rynek jest optymistyczny. Tak, rynek o wiele częściej rośnie niż spada, gdyż no po prostu taki, no mamy taką naturę, tak? Chcemy, żeby rósł. Wzrost też jest nieograniczony, a spadki są ograniczone, czyli no, moim zdaniem naturalne jest tutaj być optymistycznym. Zobaczcie, od 20, 30 iluś tam lat, jeżeli obserwujecie, nie wiem ile, jak długo żyjecie, to ciągle straszą wojnami, kryzysami, załamaniami.
Przychodzi jeden prezydent, drugi prezydent, świat funkcjonuje, tak? Idzie dalej, powstają nowe technologie, powstają nowe firmy. Jeżeli wybierzemy indeks, no to po prostu mamy wybrane to, co jest najlepsze w danym momencie. Jeżeli będą spółki kosmiczne, odwiertnicze na Marsie, to może się pojawią one w SP500 i my nie musimy myśleć, tak, co mamy robić. Czym wcześniej zaczniesz, tym lepiej, tak? Czyli czym jesteś młodszą osobą, tym wcześniej powinieneś zacząć robić DCA. Niestety większość ludzi zbudzi się za późno z kupowaniem indeksów i nie ma wiedzy, nie ma ochoty, ma inne potrzeby, chce podróżować i tak dalej. I z reguły zaczynają o tym myśleć w wieku 35, 40 lat. Ale jeżeli to oglądasz, a wątpię, że oglądają to osoby, które mają 20 lat, 18, więc dla Was ten moment jest teraz. Nawet zrobienie małego zakupu 100 zł miesięcznie będzie dawało Wam gigantyczną przewagę w przyszłości. Dostosuj swój portfel emerytalny pod siebie. No, każdy z Was jest inny. Jak masz 50 lat, no to zbudujesz inaczej portfel, niż gdy masz 20 lat. Tak? Jakie masz umiejętności, ile masz czasu, ile zarabiasz, czy masz kredyty, czy masz rodzinę, czy masz inne zobowiązania. Tak? I to od Was zależy, co Wy w tym zrobicie. Tak? Nie ma tutaj jednego dobrego rozwiązania. Tak? Możemy powiedzieć tak. Ok, inwestujemy w indeksy. Czym wcześniej zainwestujemy w indeks, tym lepiej. Tak, czym dłużej, tym lepiej, czym większy kapitał, tym lepiej. Natomiast musicie to dostosować pod siebie. No przecież teraz na przykład masz 60 lat i niedługo chciałbyś przejść na emeryturę i co ty zrobisz teraz all in w SP500? No raczej nie, tak? Więc tutaj trzeba by było się zastanowić, co jest dla nas korzystne w danym momencie, dobrać to pod siebie. I Warren Buffett zarobił większość kapitału po 65 roku życia. Długoterminowe inwestowanie, długi czas jest dla nas korzystne. Ok, dochodzimy na pierwszy wykresik, szybciutko. Tutaj mamy Dow Jones od roku 1897. On ma średni wzrost 7,1% rocznie. No ale bywały lata, że mogliśmy mieć wahanie, wybicie, recesję, tak? Bywały lata, że te 10-20 lat niestety mieliśmy pecha. Ostatnio mieliśmy bardzo ładne wzrosty od 1984, później znowu mieliśmy bańkę dotcom, trend boczny, spadkowy, 2 razy pobranie płynności i pójście do góry. COVID, pobranie płynności, tak? Zobaczcie, nie opłaca się czekać. Ja wiem, że możemy wejść tutaj i niestety będziemy mieli pecha, ale czym wcześniej zaczniecie inwestować, tym dla Was to będzie korzystniejsze. Tak? Mamy nadal dodruk pieniędzy, nadal moim zdaniem wzrosty będą kontynuowane, tak, w jakiejś formie. Oczywiście będą korekty, pobranie tych płynności, tak, i zrobienie, ale nie wiemy, czy to będzie, czy my wiemy statystycznie po prostu, że bycie bykiem jest w tej sytuacji dla nas korzystne, tak, długoterminowo, tak. Dobra. Druga rzecz. Ok, tutaj mamy DCA. Zaczynamy sobie od kwoty $100, robimy przez 30 lat i miesięcznie, tak, jest to naliczane. Miesięcznie jest naliczane te $100. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jeżeli byśmy tylko te $100 odkładali na konto i to było nieoprocentowane, byśmy mieli tylko $36,000. A to, że mamy stopę zwrotu, mamy $100,000, czyli dzięki temu przez 30 lat zarabiamy $64,000 więcej. I teraz zobaczcie, my zrobimy to w ciągu 10 lat, tylko mamy 50 lat i zaczniemy to robić, to już ten nasz wynik jest bardzo słaby. Jeżeli my zaczniemy w wieku 20 lat to robić, ze 100 000 robi się to 200 000, tak, tych dolarów, a na koncie by było 48 000. Czyli zobaczcie, czym wcześniej to zrobicie, zaczniecie kupować indeks, tym lepiej dla Was, tak? Dla Waszego portfela. 100 zł, 200 zł, ile możecie, tak? Macie na głupoty, wydajecie, tak? Na pewno możecie 100 zł zrobić. Oczywiście ważne jest tutaj wybranie dobrego brokera, nie będziemy o tym rozmawiali, o obniżenie kosztów prowizyjnych, tak? I teraz tak, jeżeli mamy też te 20 lat, to możemy od razu założyć, poszukać targetu, że chcemy mieć 1 000 000 złotych. Przyjmijmy, że to jest w złotówkach, tak? Ile potrzebujemy pieniędzy i wpłacania? Zróbmy, że mamy 10 000 kapitału, 10 000 złotych kapitału początkowego, 15 lat, da nam 50 000 tutaj, tak? Załóżmy złotówka, 50 000 złotych. Myśmy wpłacali co 1000, mamy 300 000 po 15 latach, tak? Czyli mamy kapitał początkowy 10 000, płacamy, tak? 300 000. Jest to za mało? Tak? Bo my chcemy mieć $1 000 000 po 15 latach. Najprawdopodobniej musimy wpłacać 3000 miesięcznie, czyli tak.
Macie 20 lat, wpłacacie 10 tysięcy PLN-ów, przez 15 lat co miesiąc wpłacacie 3000 zł. Teoretycznie po 15 latach będziecie mieli w okolicach 1 000 000 złotych. Tak? Jeżeli to wpłacacie w dolarach, no to będzie 900 tysięcy dolarów, czyli wtedy jest to ta wpłata. Tak? Wasza dochodowość inwestycyjna będzie total price investment 346 tysięcy stopa zwrotu. Tak? Natomiast tutaj mamy te ryzyko, że mamy mały timing i możemy wejść w trend boczny lub spadkowy, czy recesyjny. Tak? W związku z tym wydłużenie inwestycyjne tak, lat, jeżeli macie 20 lat i przez 40 lat robicie wpłatę 3000, to macie 6 milionów złotych. Ale zróbmy, że my nie chcemy do 60 jechać, bo trzeba korzystać z życia. No to trzeba by było tu przyjąć gdzieś 30 lat, tak, odkładania pieniędzy. Proste, tak, proste liczby. Proste liczby. I teraz tak, czym wcześniej zaczniecie, tym lepiej dla Was. Warto wziąć dodatkową jakąś pracę, tak, fucha jakąś, jeżeli jest taka możliwość, by zacząć móc zarabiać więcej. I tutaj mamy przykład też inwestowania, tak, i nie, no nie ma tej linii nieinwestowania, ale no, niestety czasami jest tak, że po prostu jest trend boczny, mamy spadek, mamy recesję, mamy COVID-a i nasze zyski nie są tak dobre. Okej, tutaj powstaje pytanie, hold czy day trading, kto wygrywa, tak? No to tutaj jest prosta odpowiedź, chyba każdy powinien ją wiedzieć, tak? Znać tą odpowiedź, tak? Wygrywa przede wszystkim no holding, tak? Czyli czas, długość pozycji, długość utrzymywania pozycji pokonuje timing, czyli procent składany leczy błędne wejście. Tak? Przeciętny inwestor funduszowy stracił 5 punktów procentowych do SP500 przez złe wyczucie i złe wejście. Fundusze inwestycyjne aktywne nie pokonują z reguły indeksu, tylko pobierają od Was prowizję. W związku z tym no one są dla Was niedochodowe. Katie Wood złożyła, nie wiem, ETF, no, nie, marka jakiś tam. Piękne miał wyniki przez pierwsze 2 lata, po czym miał cofnięcie 70%. No, nie da rady wybierać wisienek, nie da rady trafić, nie da rady tej mody, dlatego wybieramy indeks. Tylko 1% traderów pokonuje konsekwentnie rynek, natomiast 100% 20-letnich holderów SP500 kończy na plusie. Czyli musicie sobie zdawać sprawę, no, że holding SP500 możecie mieć pecha, nie wiem, Trump czy coś się wydarzy na rynku, tak? No i wasz portfel będzie w trendzie bocznym lub będzie miał zaliczoną recesję, tak? Mówi się, że przy taryfie na przykład może być recesja pod koniec roku, pisał o tym Elo w ostatnich tweetach, tak? I teraz 1 tylko procent przetrwa 5 lat z outperformance'em, tak? 70 do 90% rachunków po roku traci kapitał. Te dane też zależą od rynku. Na rynkach CFD to jest około 3 miesięcy utrata. No i teraz tak, mamy tak, handel, stres, prowizje. Wiemy, że większość nie pokonuje rynku, że większość traci kapitał. Kontra 7% stopy zwrotu średniej, rocznej, plus minus, jeżeli mamy szczęście. Tak? Tutaj większość z Was nie ma żadnego edge. Po prostu kupcie indeks, róbcie DCA i pozwólcie, by czas pracował na Waszą korzyść. Macie bardzo dużo wpisów na ten temat Jacka Lemparta. Możecie sobie wejść na Twitter. On ma tam 20-10 lajków. I to jest niestety smutne, że dobry content z reguły ma bardzo małą oglądalność i bardzo mało jest popularny, bo ludzie chcą wierzyć w bajki i kupować bajki. Chcą też płacić za szkolenia, które będą pokazywane bajki. Czyli chcą marzenia, że w ciągu roku kupię sobie dom, samochód, zarobię na operację plastyczną w Turcji, na piękną szczękę i będę szczęśliwy. Sorry, tak ten system nie działa, no przykro mi bardzo. No, jeżeli chcecie słuchać bajeczek, no to zapłaćcie za szkolenie komuś innemu i nie oglądajcie dalej tego materiału. No niestety trading jest brutalny. Jeżeli chcecie, macie jak najwcześniej zacząć inwestować, macie zrobić DCA, macie robić wchodu, tak? Jeżeli macie, nie wiem, 20 lat, to jesteś w super pozycji, uprzywilejowanej, bo macie dużo czasu. I teraz od Was zależy, jak mocno to dociśniecie, bo możecie na tą emeryturę przyjść wcześniej, w wieku 40-45 lat, od Was zależy, ale musicie pocisnąć pracę, swoją karierę, żeby móc te pieniądze jakoś robić te CA, żeby robić je jak największe, tak? Żeby ten kapitał na Was pracował. I tutaj, no jeżeli Wy myślicie, tak, dlaczego ja powiedziałem, że 99% nie powinno tradować? No bo tylko 1% robi ten outperformance, tak? Czyli pokonuje rynek, czyli jest lepszy mi, tak? I
Czy ja pokonuję rynek? Jestem dochodowy. Mam lepsze lata i gorsze lata. Natomiast z perspektywy czasu wydaje mi się, że jednak utrzymywanie pozycji SP500 czy Bitcoina byłoby najmniej stresującym rozwiązaniem, tak? I najlepszym. Wrócimy zaraz do mojej case study i jak ja traduję i zastanowimy się, co zmieniłem. Natomiast no, tutaj jest jasne. Wybierz hold, a nie day trading. Dane statystyczne są przeciwko tobie. Dlaczego ty masz być w tym 1%? Jakie są szanse, że będziesz w tym 1%, tak? No, musicie na to się poważnie zastanowić nad tym. Dobra. The end. Już tutaj powinien być koniec prezentacji. Tak, powinniście zatrzymać po prostu tą prezentację, bo najważniejsze mi zostało powiedziane. Poczekajcie, tutaj zrobimy rzucenie mikrofonem. Koniec, tak? Ale natura człowieka jest taka. Nie wierzę w to, będę lepiej tradował, będę lepiej zarabiał, tak? No to sprawdźmy to, zastanówmy się, co trzeba wykonać, tak? Co trzeba zmienić, żeby być bardziej dochodowy. Nikogo do tego nie zachęcam, żeby później nie było mówione, że Paul Crow znowu zachęcał, że tak, Paul Crow mówił, że trzeba kupować memy. Pokazałem 3 razy ustawienie stop lossów, ale nikt z tego nie korzystał. Większość z Was ogląda 8 do 10 minut filmu. Większość z Was nawet nie dojechała do tego momentu. W związku z tym później macie wybiórcze wiadomość i wybiórczą rzecz wybraną o inwestowaniu. Każdego z Was odniechęcam od aktywnego tradowania i to jest jasno w tym materiale powiedziane, żebyście później nie pisali, że straciliście pieniądze i że zachęcałem Was do tego. To jest fałsz i to jest jakiś filtr Wasz. Możecie teraz iść, nie wiem, na grilla, czy zrobić coś pożytecznego, tak? Ze swoim życiem. Nie musicie oglądać dalej tej prezentacji. Powinniście raczej zastanowić się, jak mogę zrobić TDCA, jak mogę szybciej to zrobić, jak powiększyć kwotę, gdzie mogę powiększyć dochodowość w swoim życiu, tak? Może nie tylko dochodowość, gdzie mogę przyciąć koszty, tak? Czy rzeczywiście muszę kupować fajki, tak? Czy mam jakieś wydatki, które nie są korzystne? Nie wiem, mam Netflixa, mam HBO Maxa, mamy Amazona, mam whatever, mam Spotify, no gdzieś mogę ciąć te koszty, tak? I może gdybyście nie wydawali na te głupoty, a te 100 zł poszłoby na DCA, moglibyście osiągnąć wcześniej tą wolność finansową czy emeryturę i samostanowić się, tak, ze swoim życiem. No ale dobra, no jeżeli oglądacie, no to tutaj mamy paradoks. Paradoks, na którym bardzo ważno się zastanowić. 62% ludzi, macie tutaj źródła, ma trafione pozycje. Drugie źródło, 70-80% ludzi ma też pozycję, zamyka z profitem. Jak to się dzieje, że ludzie i ustawiają dobry kierunek, mają zysk, wszystko się pali na zielone, ale mają stratę? Dlaczego ich portfel nie rośnie? No to jest te kluczowe pytanie, które każdy z Was sobie pyta. Dlaczego nie jestem dochodowy? Dlaczego mój portfel, jeżeli byście wzięli ten portfel z ostatnich 4 lat, czy pokonuje SP500, czy pokonuje Bitcoina? Tak? I to jest to pytanie kluczowe. I tutaj jest ten clue. Ustawiamy dobrze pozycję, ustawiamy dobrze kierunek, mamy zyski, jesteśmy na zielono, ale wszystko zamienia się w stratę. Tak? I teraz tak, jedną z głównych badań FCMX było, że mimo trafionych pozycji większość ludzi ma większe straty. Tak? Czyli mamy win ratio pozytywne, ale poprzez to, że mamy większe straty, nie mamy dochodowego portfela. Druga rzecz, tutaj nasz risk reward jest znacznie niższy niż ten ze stratą, tak? Czyli nie mamy tutaj żadnej przewagi. Mamy pozycje dobre, mamy dobry kierunek, ale nie mamy dochodowości. I tutaj niestety więcej wygranych nie gwarantuje zysku. Najlepsi traderzy nie mają win ratio, nie wiem, tam 70, 60, niektórzy mają 45, 50%, 55%. Ostatnio oglądałem takiego kogoś wywiad, on bardzo dużo zarobił na giełdzie, on mówi, że ma około 47% win ratio. Jak on się dzieje, że on ma więcej przygranych, ale zarabia miliony? A jak to się dzieje, że zwykły Kazik ma więcej wygranych, ma dobrze ustalony kierunek, ale i tak jego kapitał się kurczy? I teraz sobie o tym odpowiemy dalej. I tutaj też warto by było, żebyście wzięli kartkę i zastanowili się, dlaczego wy przegrywacie, dlaczego nie jesteście niedochodowi. Zapisać się 5-6 punktów i zastanowić nad tym. Jak to się dzieje? Tak, o tym właśnie mówiłem. 62 do 80% trafia, a 90% traci. Tak? Rynki płacą za dyscyplinę, każą za dopaminę.
Twój wykres to lustro Twoich wyborów. Tak? Tutaj mamy gigantyczny paradoks, nad którym większość traderów nie myśli. Mamy dobrą pozycję, zysk zamienia się w stratę. Jak to się dzieje? To jest paradoks. Ja nie widziałem na żadnym szkoleniu, żeby ktokolwiek o tym mówił i żeby ktokolwiek o tym dyskutował, że mamy zysk, a nasz kapitał maleje i się kurczy. Więc o tym będzie dalsza rzecz. Dlaczego to się dzieje? Tak? Dlaczego? I wchodzimy tutaj w kolejny blok. Pułapki umysłu. Dlaczego wygrywamy bitwy, ale przegrywamy wojnę? No, dlaczego? To jest to pytanie, dlaczego kapitał maleje nam? Dlaczego kapitał się nam kurczy? Skoro robimy dobry kierunek, mamy zysk, wszystko się świeci na zielono, a kapitał nam maleje. Więc pierwsza rzecz to jest efekt dyspozycji. Tak? Trzymasz ból, ucinasz radość. Tak? Badania Kahnemana pokazały, że strata boli od 2 do 3 razy mocniej. Jeżeli stracimy 1 złotówkę, to żeby poczuć podobną emocję, potrzebujemy zarobić 3 złote. Większość ludzi trzyma przykranę, a zamyka wygrane. Bardzo często zdarza się, że ktoś pisze do mnie, słuchaj Paul, kupiłem, nie wiem, przykładowo Polkadot i utrzymuję go. Tak, chyba trzymam od poprzedniego szczytu, poprzednich osób, nie wiem, trzymam 5-6 lat pozycję. Co byś zrobił na moim miejscu? I zobaczcie, hodling w tym miejscu nie zadziałał. Kryptowaluty, alty, przetrzymanie 4-6 lat nie zamienia się za gruły. Bardzo rzadko zmienia się zysk. Dlaczego ta osoba utrzymuje tą pozycję stratną? Dlaczego nie miała stop lossów? Dlaczego nie miała jakiejkolwiek strategii? I tutaj przychodzi nam z odpowiedzią Tom Hogarth z książki Best Loser Wins. Pozostaje w stratnej pozycji, bo wierzy, że się odwróci. Pewnie, że się odwróci. Zaraz Polkadot, mimo że 6 lat nie urosła, pewnie zaraz zrobi all time high. Biorę zyski zbyt szybko. Nie zbankrutuję od brania zysków. Czyli mam pozycję dochodową, ale zamknąłem ją za wcześnie, tak. Zwiększam pozycję na zasadzie, no Polkadot, kurczę, już trzymam ją tyle lat, spadła, nie wiem, na $10, to teraz dokupię, uśrednię ją w dół. I zmniejszam pozycję. Chcę zabezpieczyć zysk, boję się utraty. Ogólnie wszystko wiąże się z lękiem, tak. I tu mamy te balansowanie na linię. Utrzymujemy z jednej strony stratę długo, powiększamy pozycję na stracie, a z drugiej strony zysk utrzymujemy bardzo krótko i nie pozwalamy zyskowi rosnąć. Boimy się po prostu, że nagle ta strata, ale ten zysk zamieni się w stratę, a strata liczymy, że zamieni się w zysk, tak? No, strata to jest taki dla nas potwór szafy. Nie wiem, czy oglądaliście Disneya o tych monsterach, co straszyły małe dzieci, bajkę. Im dłużej go chowasz, tym jest większy. Naucz się go odcinać szybko. Większość osób nie odcina. No jeżeli utrzymujemy Polkadot przez 6 lat, no to powinniśmy się tutaj zastanowić nad tym, co my tutaj robimy. No nie będę tutaj wymieniał kolejnych coinów. Utopione koszty betonku. Tak. Większość ludzi nie tnie. Mamy ciąć stratę, by mieć bilet na kolejny trade. Tak? Nie pozwolić, by przeszłość definiowała przyszłość. To zaangażowanie, wzięcie ślubu z tym słabym tickerem. Wybieranie wisienek. Dokupowanie na stracie. Po prostu. I tutaj mamy problem, że jako ludzie kontynuujemy nieracjonalne działania, bo już zainwestowaliśmy coś energii i czas. Bardzo fajnie to widać w kuchennych rewolucjach, gdyż ludzie otwierają restaurację, restauracja jest niedochodowa, pracują 7 dni w tygodniu, zaciągają kolejne kredyty i wierzą, że nagle ich los się odmieni i później wzywają panią Magdę i okazuje się, że restauracja jest chyba rekord, był zadłużenia tam 400 000 złotych. Dobrze to obejrzeć parę odcinków, żeby zobaczyć, jak my bardzo tkwimy w złych pomysłach, bo zainwestowaliśmy czas i energię. I tak samo dzieje się z inwestycją. Jeszcze drugi jest materiał ciekawy do obejrzenia. Palety, nie wiem jak ten program się nazywa. Tam ludzie licytują palety w ciemno. I bardzo często, nie wiem, kupią paletę za 10 000 złotych, a mogą na niej zrobić 3-4 tysiące złotych. I jak racjonalizują sobie, że to nie jest takie złe, że to jest takie dobre. Bardzo też dobry program do obejrzenia. Jak zobaczyć, jak 5-6 osób licytuje, gdyż możemy zobaczyć naturalnie, jak ci ludzie zachowują się ze stratą i z zyskiem. Jak wchodzą w euforię, gdy kupią tą paletę, nagle zarobili 50 000 złotych, tak, na palecie. No i tutaj, no, nie idźcie na dno. Nie pozwólcie, by strata was wciągnęła, by strata was definiowała, tak. Zamykajcie stratę. Kolejna rzecz to jest walka z trendem i momentum. Bardzo wiele osób chce shortować hossę i wzrosty. Przy ostatnim all-time high Dow Jonesu 71% pozycji poszło w shorty. Kontrtrend to jest emocja, a nie edge. Rynki, tak jak mówiłem, są optymistyczne. Tak? I to jest tak, że bardzo często, dobra, Bitcoin jest 101 000, to będę go shortował, chyba jest tutaj to. On idzie nadal do 110 później. I
zanim rynek zacznie spadać, to bardzo często jest pobierana ta płynność i jest to pobierane w dwóch kierunkach, tak? I likwidowana góra i dół. Dlatego na przykład wskaźnik RSI i dywergencja na nim, która powstaje, musimy poczekać na drugą, co najmniej trzecią, jak nie czwartą, tak? Czyli RSI musi iść jeden raz do góry, drugi raz troszkę niżej, trzeci raz i dopiero czwartym razem wiemy, że tu jest już coraz bezpieczniej do zejścia, tak? I przełamania. Natomiast nagle ktoś mówi, złoto jest za drogie, poszło, tak? No ale mamy stagflację, tak? I to złoto może jeszcze pójść wyżej. Będzie, rzeczywiście rynek zareaguje krótko, złoto troszkę pójdzie w dół, no a później powrócić na break-even lub gdzie wywali. I o tym będziemy rozmawiali, więc nie walczymy z trendem. Tak, trend jest twoim przyjacielem. I wynagradza też cierpliwych. Tutaj też pokazuje, że trend jest irracjonalny, może znacznie rosnąć wyżej niż my myślimy i przez to, że zamykamy też pozycję zyskowną za wcześnie, nie łapiemy tej fali. Tak. I tutaj jest takie powiedzenie, bez ryzyka nie pije się szampana. Mi się to powiedzenie super nie podobało. Uważam je za prymitywne. To jest tłumaczenie głupoty. Ryzyko powinno być racjonalne moim zdaniem. I tutaj bardzo wiele osób używa dźwigni, ale ta dźwignia nie prowadzi na bankiet, tylko do rektu. Jeśli po prostu nie potrafisz zarobić na spot, to po prostu dźwignia cię dobije, stracisz jeszcze szybciej kapitał. Dźwignia pomnaża emocje. To prowadzi do wykładniczej katastrofy. No i tu trzeba sobie powiedzieć, że dźwigni nie powinno się moim zdaniem używać. Skoro tak, 90% osób traci, 99% osób nie umie tradować, 1 tylko procent jest pokonywać tani rynek przez 5 lat z rzędu, no to po co używać tej dźwigni, skoro my obsługiwać, tak? Ten lewar nie powiększa naszego talentu, tylko powiększa błędy, tak? Traktuj go broń jako zabawkę. Ja nie zachęcam, w ogóle uważam, że to jest głupota, że skoro mamy już dane statystyczne, które przemawiają na naszą niekorzyść, to po co to robić? To po co będziecie to robili? Analiza 13 milionów transakcji. Traderzy z dźwignią poniżej 5 byli zyskowni 40%, a przy dźwigni 25-17%. Dźwignia zwiększa ryzyko i potęguje emocjonalne decyzje, co często prowadzi do strat. Lepiej jej nie utrzymywać. Lewar to jest lupa. Nie powiększa szanse, tylko błędy. Jeżeli nie widzisz przewagi, bez niego z nim zobaczysz stratę po prostu szybciej. I ludzie mówią, dobra, wezmę sobie dźwignię, bo mam mały kapitał, to zarobię szybciej pieniądze, po prostu szybciej stracisz te pieniądze. Uważam, że nie powinno się wykorzystywać dźwigni, bo mamy dane statystyczne, które przedstawiłem. One, 99, nie jesteście w 1% ludzi dochodowych, tak? Będziecie tracili kapitał, nie będziecie zyskiwali. Będziecie mieli duże problemy. Ja uważam, że nawet tutaj w tych badaniach 5x dźwignia jest za dużo. Jeżeli ja bym jakąś ustawił dźwignię, to maksymalnie 2x, 3x. Nie dotknąłbym większej dźwigni. A już lepiej mieć własny kapitał większy i nie używać dźwigni, tak? W minimalnych, chyba że gdzieś widzicie ten edge i przewagę rynkową i tutaj bym całkowicie odniósł. Oczywiście znowu pojawią się w komentarzach, ale ja na dźwignię zarobiłem, tak? Jesteś wyjątkowy, gratuluję Ci, brawo, czapki z głów, super, super, cieszę się Twoim szczęściem. 99% nie powinno używać. Przyjdź do mnie za 5 lat i mi powiedz, czy to jesteś za 5 lat dochodowej, czy pokonałeś z dźwignią przez 5 lat SP500 czy Bitcoina. Ok? Wróć do mnie za 5 lat, wtedy może Ci postawię piwo. Będziemy pamiętać. Dobra, stop loss. Ok? Na moich filmach pokazywałem stop lossy przy memach, ale nikt ich nie użył. Ja użyłem, tak? Stop loss po prostu pomaga nam zachować dobry wynik. Tnij błędy, zanim urosną. Wyrywaj chwasty, pielęgnuj kwiaty. Czyli mamy już kolejną technikę do wykorzystania maszyn w trade'ach. Tak? Konta ze stop loss miały 40% mniejsze obsunięcia, czyli stop loss pomaga nam zachować kapitał i pewnego rodzaju trzeźwość decyzyjną. Jeżeli my wchodzimy w pozycję i ona idzie na stratę, no to bez stop lossu ona się będzie tylko pogłębiała. Jeszcze my dokupimy tam, tak? Kupimy spadający, złapiemy spadający. Stop loss to nie kara. To plan na ten moment, gdy emocje wygrywają z logikiem. Masz pozycję, miałeś zakład, miał pójść w takim i takim kierunku, miał dać taki i taki rezultat, tak? Kupiłeś ETH na $3000. ETH spadło, nie wiem, na $1500. Ok? No tutaj 50%, ale to normalne na krypto, przytrzymam 50% straty, to ETH teraz dojdzie do 16 000. Okej. Życzę powodzenia. Brak stop loss. Jedna strata kasuje 5 poprzednich wygranych, tak. Bardzo często na Twitterze są takie duże konta i one ustawiają stop loss psychiczny. No ale jak pokazało je życie, kupiło się, nie wiem, Polkadot czy ETH i nikt nie ustawił tego stop lossa psychicznego, tylko przetrzymało się tą pozycję, tak. Przetrzymało się tą pozycję i zrobiło
no i ma się stratę, tak? No i teraz, czy dokupić teraz na tych, nie wiem, 2000, czy rzucić, jak dojdzie, nie wiem, na przykład do 3000, co zrobić, tak? Podjęliśmy błąd, no ale mogliśmy zamknąć 100%, czekać na te, nie wiem, 2000, 1800 czy 1500 i rozegrać zupełnie inną pozycję, tak? Ta strata czerwona wprowadza nam blokadę psychiczną i my nie jesteśmy dalej w stanie kontrolować logicznie tej pozycji, tak? Bo mamy ból, mamy cierpienie, chcemy uciec z tego cierpienia. I moim zdaniem to po prostu nie jest kapitulacja, to jest tarcza. Po prostu przegraliśmy bitwę, nie mieliśmy racji, ale mogliśmy wygrać wojnę, gdyż mamy kapitał do dalszego inwestowania i dalszego grania. Oczywiście tutaj, jeżeli utrzymujemy pozycję, gramy na SP500 czy ileś na hold, no to po prostu trzymamy tą pozycję, bo my gramy na timing, na długie utrzymanie pozycji. No i niestety Trump coś napisze, spadnie do 20-30%, no i wtedy możemy więcej dokupić, jeżeli mamy kapitał, tak. No i niestety większość ludzi nie używa stop lossu, tak. To jest głupotą. Piramidowanie zwycięzców niestety. Zwycięzcy dodają do pozycji, nie do nadziei. Bez piramidowania nie ma zysku, tak? Buffett ma 20% portfela w Apple'u, kupował przez 7 lat wielokrotnie, tak? Rosło i to miało sens. 10 do 20% pozycji daje 80% zysków. Uważam, że bez piramidowania pozycji nie da rady mieć dochodowości, tak? Czyli musi być dochodowość, musi być piramidowanie zwycięskiej pozycji, a jest piramidowanie przegranych, tak? Czyli robimy odwrotną rzecz. Nie piramidujemy zwycięzców, a piramidujemy przegrane. Niestety tutaj większość powiększa straty, a zwycięzcy powiększają wygrane. Czyli by przerzucić się z tego mindsetu przegraństwa, trzeba postępować odwrotnie niż robimy, tak? No i później nagradza nasz rynek zyskiem, tak? Więc ja nie widzę możliwości bez stop lossów i piramidowania na bycie dochodowym. I to mówię po latach doświadczenia, tak, na rynku, wykonaniu tysięcy różnych operacji, tak, i okej, no możecie sami zdecydować, tak, co jest dla Was dobre. Ja mówię, pamiętajcie, że ja mówię o sobie i to jest na podstawie mojego doświadczenia. Możecie mieć inne doświadczenia. Przejdźmy teraz na Warrenie Buffetcie, jego zakupach Apple. Zobaczmy sobie historię jego zakupowania. Zobaczcie, kupuje. Sprzedał. O, może jednak kupię. Sprzedaje. Zobaczcie, ile razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 razy piramidował tą pozycję. A jak większość wygląda trade'ów? Kupię, nie wiem. Większość kupi tutaj jeden raz, po czym ciągnie stratę w dół. Zwycięskie pozycje piramidowe. Zobaczcie, że jego średni range, tak, kupował 55%, 21 milionów akcji, tak, kupił za $39 średnio, sprzedał za $207, tak, $223 sprzedał. Czyli wyciągnął na tym Apple'u bardzo, bardzo dużo i później jeszcze potrafił dokupić, mimo że tutaj sprzedał. To tu potrafił dokupić. Tak. I wcale Warren Buffett nie ma tak super portfela, jakbyśmy na ten portfel spojrzeli. Bardzo wiele jego inwestycji, na przykład w Tesco czy jakieś inne firmy, były niedochodowe. Ale ten jeden zakład pozwala mu zwrócić bardzo zysk. Bez piramidowania nie ma zysku. Tyle musicie wiedzieć. Naucz się tylko 2 świec. Czym prościej, tym lepiej. To są 2 najważniejsze świece, właściwie 4, bo mamy je niedźwiedzie i bycze. To są 2 najważniejsze świece. Macie się ich nauczyć, macie zrozumieć, jak działają. To nie jest miejsce na wyjaśnienie. Ja Wam tylko mówię. One dają skuteczność 63 do 60%, skuteczność 60%. Zwłaszcza w trendzie wzrostowym. Zaraz o tym opowiem. To są 2 rzeczy. Robicie print screena tej prezentacji, idziecie do AI i pytacie się, dlaczego Paul Crow mówi, że to są najlepsze świece do grania i dlaczego macie się ich nauczyć. Ale to jest taki problem, jest taki, że większość z Was nie chce się wysilić i większość z Was chce być trzymane za rączkę, że Was, ja nie wiem, ktoś poprowadzi za rączkę. Tak? Nie, macie się nauczyć, macie zrozumieć rynek, macie zrozumieć, jak on działa, macie szukać jak największej skuteczności i prawdopodobieństwa. Te rzeczy, skoro ja Wam podaję dane statystyczne, to te rzeczy później mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu wskaźników z AI, tak? Które pomogą Wam zwiększyć dochodowość. Tak? Ale do tych tematów za chwilkę wrócimy.
Kolejna rzecz. Naucz się tylko 3 formacji. Tak? Mamy formację podwójne dno, kubek i trójkąt. Tak? I teraz tak, jej skuteczność 65%, 65%, 63%. I kolejne prawo rynkowe. Świece wzrostowe mają średnio 10% skuteczności, czyli gdybyśmy grali te świece odwrotne, to one będą miały skuteczność na poziomie około 53%, 48%. Czyli lepiej być bykiem i lepiej być nastawiony do byka. Uważam, że to jest najważniejsze do nauki. Czyli uczycie się 2 świeczek, uczycie się tych 3 wzorów i możecie być prostota. Jak najmniej wskaźników, jak najmniej danych. Overtrading. Tutaj mamy 63 badanie, 66 tysięcy rachunków. Im więcej transakcji, tym gorsze wyniki. To, że dużo tradujecie, nie oznacza, że będziecie dochodowi. To były badania Barbera i Odeona, ale też były inne ciekawe wyniki. Rano częścią traderów otwierali pozycję, ale nie liczyli, czy jest strata w tej pozycji, czy jest zysk. Czyli nie widzieli, czy to się pali na czerwono i na zielono. I okazało się, że osoby, które nie widziały tych, czy to jest strata, czy to jest zysk, nie miały aktualnego monitoringu, lepiej zachowywali się z pozycją, lepiej ją utrzymywali i lepiej ją cięli, zarządzali, wyniki znacznie się poprawiły. Czyli jeżeli ty ciągle jesteś w rynku, ciągle wchodzisz na komórkę, ciągle monitorujesz komórkę, budzisz się w nocy, no to będziesz miał stratę. To jest tak się dzieje, że masz pozycję, w nocy się budzisz, o 3 w nocy jest strata, przestraszysz się w nocy, zamykasz tą pozycję, nad ranem jest zysk. A ty zamknąłeś tą pozycję, tak? To jest, moim zdaniem, to nie jest dobre do grania i to jest niezdrowe. Czym mniej klików, tym lepiej. Widzicie, jak Warren Buffett grał. Na przestrzeni ilu lat rozgrywa Apple, tak? Natomiast wy chcecie pokonać rynek. No i tutaj kolejna rzecz, no, widzenie straty wpływa na podejmowanie decyzji, zawęża horyzont i jest podejmowanie emocjonalne. W związku z tym musimy mieć strategię, tak? Strategię, jak my tą gramy, a nie pod wpływem emocji, że się obudzimy w nocy i zamkniemy pozycję. Czyli monitorowanie, moim zdaniem, pozycji całą dobę jest niekorzystne. Tutaj bym dodał do siebie, korzystanie z komórki w tradingu jest niekorzystne. Odrzuciłbym komórkę w tradowaniu. To nie jest dobre rozwiązanie, to prowadzi do strat, tak? O czym będę mówił dalej. I kolejna rzecz, stres zabija inteligencję, tak? Czyli jeżeli my ciągle jesteśmy w tej pozycji, to mamy kortyzol, który skraca nam horyzont myślenia, zawęża nam pole widzenia, podkręca impulsy. Jeżeli mamy komórkę, to my będziemy działali impulsywnie i to będzie działanie na niekorzyść. Nie mamy stop lossów, nie mamy take profitów, mamy jakieś psychiczne, nie wiadomo co, powiększamy stratne pozycje, nie piramidujemy pozycji dobrych, hodujemy chwasty, wycinamy piękne kwiaty. Niestety duża pozycja, czyli dźwignia, mniejsza zdolność analizy, powiększenie stresu. Traderzy, którzy pod wpływem stresu osiągali 15-20% gorsze wyniki. Budzisz się w nocy, wchodzisz na komórkę, będziesz miał gorsze wyniki. Nie ma tutaj tego bata. Jesteś niewyspany, nie ma bata. Jesteś głodny. Podejmij złą decyzję. Badanie. Sędziowie inne dają wyniki, wyroki między godziną 10 a 12 niż 12 a 14. I okazało się, że po prostu między 12 i 14 są głodni. Więc jeżeli masz wyrok między 12 i 14, to masz duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz gorszy wynik. Tam było badanie chyba w USA robione na tym, czy zostaną zwolnieni warunkowo z więzienia. Między 12 i 14 nikt nie jest zwalniany warunkowo z więzienia. Jeżeli chcesz być zwolniony z warunkowo z więzienia, najlepiej być, żeby sędzia miał twoją sprawę między 9 i 10. Zadecydowało to, że jesteś głodny. Sąd zadecydował o twoim wyniku w sądzie, czy wyjdziesz z więzienia, czy nie. Zobaczcie, to jest drobinka. A co się stanie, kiedy ty się obudzisz w nocy i wejdziesz na tą komórkę? 68% inwestorów przyznaje, że stres prowadzi do impulsywnych decyzji. No i tutaj powstaje pytanie, czy może spać spokojnie. Nasz mózg zawęża widzenie w stresie, w emocjach, zwłaszcza gdy pozycja jest duża i używamy dźwigni. Gdy wchodzimy ciągle na komórkę i sprawdzamy tą pozycję, gdy ciągle jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, wypłukujemy z siebie różne pozytywne, nie wiem, witaminy, inne, wszystko co mamy w ciele, tak, gdyż stres niszczy nas, niszczy. I tutaj ja jestem zwolennikiem prowadzenia dziennika i mindfulness, czyli uwagi. Ja tutaj dosyć, znacie lubię buddyzm, gdyż buddyzm jest w teraźniejszości. Buddyzm daje duży wgląd w
to, co się dzieje w naszym wnętrzu, tak? I no nie da rady bez dziennika, bez prowadzenia, bez patrzenia, kim jesteśmy i co czujemy, zarządzać pozycją. Zapisujcie emocje, wyniki, używajcie jaja, tak większość z Was nie używa jaja. Moja ostatnia prezentacja chyba obejrzało 5-6 tysięcy osób. Nie chcecie się uczyć, nie chcecie się rozwijać, chcecie szybko zarobić pieniądze, nie będziecie dochodowi. Macie tutaj bardzo dużo slajdów, możecie każdego wziąć print screena i porozmawiać o każdym z AI-em. Dlaczego te świeczki są dobre? Dlaczego taka jest dana statystyczna? Czy ona jest prawdziwa? Tak? Może podam nieprawdziwą danę statystyczną. Tak? Wrzucacie do AI swoje wszystkie zagrania i rozmawiacie z nim, co działa, co nie działa. O tym będzie w kolejnym filmie, tak, w drugiej części. No ale jak wy pierwszej nie obejrzeliście, po co oglądać drugą część, tak? Nie chcecie poświęcić godziny życia, żeby stać się bardziej dochodowym, czy czegoś się nauczyć, czy rozwinąć, to sorry, przykro mi bardzo, to jest wasza decyzja, co robicie ze swoim czasem. Większość osób nie odpoczywa, tak, jest ciągle w rynku. Bardzo byłem zmęczony w rynku w styczniu. Byłem w dużych pozycjach, bardzo dużych pozycjach. Zamknąłem większość, tak, zamknąłem pozycję, weszło mi stop lossy, tak, ale stop lossy mi weszły na zyskach, na memach, tak. Jeżeli kupiłem na przykład popketa za 36 centów, poszedł na $2, źle zarządziłem pozycją, ale na zysku zamknąłem na 67 centach, dzisiaj mogę go kupić na 300 centach, tak, to jest przykład. Tam też miałem straty, tak, na jakichś coinach, na przykład na grubej, czy jakichś innych rzeczach, nieważne. Natomiast był dla mnie dobry odpoczynek. Bardzo szkodliwe było dla mnie pisanie, co się stanie z Bitcoinem, gdyż za duże tam było w pewnym momencie emocje i zawężyło mi to pole widzenia. Tak? Zrobiłem przerwę, powróciłem do tradowania po zeszłym miesiącu. Osiągnąłem najlepsze wyniki w swoim życiu w ciągu jednego miesiąca. Bardzo wzrosło moje win ratio, bardzo dobrze gram, lekko. Bardzo AI wspomógł mój trading. Tak? No i to było dla mnie szkodliwe. Medytacja, Jakobsena kwadratowa, tak? Medytacja Jakobsena przed zaśnięciem, by rozluźnić ciało. No nie wchodźmy na komórkę w nocy, tak? Naprawdę to jest takie BHP. Mamy się zatroszczyć od siebie, a to będzie procentowało naszym wyniku. Medytacja kwadratowa to jest po prostu parę sekund oddychamy, parę sekund przerwy, wdech, wydech, parę sekund, tak, 4 sekundy jest średnio. Dla zachęcenia robią to w CIA, FBI, jak porywa się go, zakłada worek na głowę, no to oni mają zrobić tą medytację kwadratową, żeby uspokoić się, żeby wiedzieć, gdzie jechać, gdzie co słychać, co się dzieje, żeby ich percepcja wróciła do działania. Tak? Nie robimy trade'u, kontrtrade'u od razu po przegranej. Musimy się zastanowić. Tutaj też bym się nad tym zastanawiał, ale to już nie będziemy wchodzili w zaawansowanie, odwrócenie pozycji. Psycholog, psychoterapia, tak. DPT ma średni efekt Cohena 0,8-0,9. Co to oznacza, że to są porównane grupy badawcze i te grupy badawcze wypadają, że silny wpływ ma terapia DBT na wynik. Słaby wynik to jest 0,8. Możemy porównać różne terapie. No i każda terapia jest dobra. DBT ogólnie powstało z borderline. Borderline, czyli to jest taki, no nie wiem, skrajnych zachowań emocjonalnych, tak, nazwijmy to. I tutaj ja bym powiedział, że trading jest troszkę jak borderline, bo z jednej strony możemy mieć euforię, mieć gigantyczny dochód w grudniu, po czym w styczniu możemy mieć gigantyczną stratę, czyli my jesteśmy ciągle w euforii, w depresji. Jeżeli my nie umiemy sobie poradzić z tymi emocjami, no to będzie kłopot. Większość osób nie chodzi do psychologa. To jest niemęskie, to jest złe, to jest do pani. Ja uważam, że każdy powinien chodzić do psychologa. Teraz ludzie mają mało przyjaciół, mało znajomych. Kiedyś można było pokazać, miałem fryzjera. Fryzjer miał pseudonim Trzęś Łapka, niestety już nie żyje. I ten fryzjer, można było z nim sobie pogadać o życiu. Ale to były naturalne procesy psychologiczne, które można było przeprowadzić. Teraz w tym środowisku jest znacznie trudniej. Poprzez to, że nie mamy przyjaciół, znajomych, nie wychodzimy z domu, czy mamy duży stres, no to nie radzimy sobie. W DBT mamy bardzo dużo narzędzi, które pomogą moim zdaniem w tradingu i badaniu emocji. Tak. Tutaj też jest bardzo ciekawe, bo na przykład osoby wierzące, katolicy znacznie rzadziej korzystają z psychologa, no ale mogą skorzystać z księdza, jeżeli chcą, nie chcą sobie pogadać. Będzie, słuchaj, proszę księdza, kupiłem mema, jestem 70% w plecy, co ksiądz powie? No to dobra, ale no
nie ma dziennika, nie ma mindfulness, no to jest do bani. Żyjemy teraz obecnie w kulturze hedonistycznej, czyli dążymy do jak maksymalnej przyjemności i unikania cierpienia. Trening aktywny jest przeciwieństwem hedonizmu i unikania cierpienia. Mamy ciągle ekspozycję na cierpienie. Tutaj możecie zrobić proste ćwiczenie emocjonalne. Idźcie sobie do popularnego dyskontu, kupcie wodę, weźcie wodę i ustawcie się do najdłuższej kolejki z emerytami, którzy będą płacili grosikami i złotówkami. Co czujecie? Co myślicie? Trening. Możecie w każdej sytuacji trenować emocje. Jedzie przed wami samochód, jedzie 40 km na godzinę, jest super wolno jedzie. Co czujesz? Które miejsce ciała ci się napina? Co się z tobą dzieje w głowie? Gdzie twoje myśli odpływają? Tak? Jeżeli nie będziecie badali siebie, tego co czujecie, co myślicie, no to będziecie mieli kłopot. W kolejnym odcinku zrobimy sobie psychoterapię z AI-em, tak? Oprócz szukania przewagi finansowej, więc będzie psychoterapia zrobiona z AI-em. Powiem o jej zaletach i wadach. No i tyle z tego tytułu. Fajny jest na YouTubie kanał Kurs na DBT. Polecam. Niestety dobra jakość, 800 tylko wyświetleń każdy film. To jest takie przykre, że ludzie tworzą dobry content, ale nie jest oglądany. Zwłaszcza dla rodziców polecam uprawomocnienie i unieważnienie. Tak, to jest super odcinek, który bardzo warto obejrzeć, jeżeli macie dziecko poświęcić te 40 minut życia. Dobrze. Wsparcie AI, o czym troszkę mówiłem. Analizuj swoje trady z AI, twój wskaźniki pod siebie z AI. No skoro wiemy dane statystyczne, które świece są lepsze, co jest dobre, że ustawianie stop lossów jest dobre, że ta świeca, ten wzór jest dobry, no to możemy z AI stworzyć strategię, która jest dopasowana do naszego stylu gry. Możemy analizować dane, możemy szukać nowych danych statystycznych. Na przykład dana statystyczna. Nasdaq o godzinie 8:45 czasu naszego z reguły cofa 40% swojego ruchu. Tak? Mamy 60% szansy o 8:45, że będzie to cofnięcie, tak, dana statystyczna. Jeżeli jesteśmy w pozycji w Bitcoinie czy na Nasdaqu i wiemy, że o 8:45 coś takiego się dzieje, to mamy pewnego rodzaju wiedzę i przewagę rynkową. My nie musimy być statystykami matematycznymi, my musimy po prostu wiedzieć, że to się dzieje. Możemy testować. Dzięki AI-owi możemy testować nasze trady wstecznie i możemy zobaczyć, co by się stało, gdybyśmy stop loss zmienili o 1% wyżej albo 1% niżej. Tak? Co by się stało tak, z naszym portfelem? To mogło delikatne dokręcenie śrubki może poprawić nasz wynik. Tak? I o tym też będzie w następnym filmie, czyli wspomaganie zarządzania pozycji z AI-em. Będę też mówił o wadach, bo tam też to nie jest tak, że wszystko jest takie kolorowe i proste. Po prostu AI to jest twój asystent, budzi się z nowymi danymi, po prostu ignorujemy go na własne ryzyko i tutaj to jest ten kolejny problem. Większość ludzi nie chce się uczyć, chce kopiować. A kopiowanie nie działa. Tak? Mam 2 duże konta, które na kopiowanie ruchów wygenerowały stratę na przestrzeni ostatniego 1,5 roku i te konta by było lepiej siedzieć w Bitcoinie czy w SP500. Czyli używajcie AI, uczcie się AI. Mam filmik, jest 5000 osób obejrzało. Przykra sprawa. No dobra, od teorii do działania. Już jest godzina u mnie na zegarku, więc emerytura to jestem ja na starości. Mam portfel Bitcoin, SP500 obligacji. Dlaczego mam tak dużo obligacji? Dlatego, że sprzedawałem Bitcoina i krypto, ale też sprzedałem firmę. I niestety był taki moment, jak sprzedawałem firmę, że Bitcoin już wtedy doszedł do 70 tysięcy dolarów. To nie było dobre wejście na kapitałowe do Bitcoina. Obligacje płacą od 4 do 7%, zależy jakie mam. Tutaj macie część opisów, a my obligacji tak, WEA. Tutaj też mamy ryzyko kursowe. Teraz kurs dolara się osłabia do złotówki, nawet jak Bitcoin robi all time high, to na złotówkach w tym przeliczeniu jest znacznie niżej. Robię DCA SP500. BTC jest tutaj bardzo, bardzo płynne, tak. Może być 8%, może być 7%, zależy, to się zmienia. Tak? Jeżeli Bitcoin będzie w ciekawych strefach zakupowych, powróci to tutaj. Kapitał z obligacji idzie do SP500. Nie wiem, czy SP500 urośnie teraz 7%, czy tam 4-5%, więc nie jest to takie złe. Tutaj też zarządzam ryzykiem walutowym na tym pozycji na portfelu emerytalnym, więc dolar się osłabia, euro umacnia, więc gdzieś tam też tutaj mam edge jakiś do rynku. Dlaczego mam też obligacje? No, bo czasami jest taka sytuacja, że może być Bitcoin bardzo, przyjdzie recesja, kryzys i SP500 bardzo nisko.
No i będą potrzebne pieniądze do realizacji kapitałowej jakiejś rzeczy, coś się wydarzy, no to trzeba mieć kapitał, który łatwo wypłacić, no a lepiej Bitcoina SP500, jak wiemy, by było w tym momencie nie sprzedawać. Oczywiście tutaj można było się zastanowić nad ekspozycją na jakieś rynki europejskie. Ja tam badałem dane statystyczne, one tylko 33% razy pokonywały, 33% czasu pokonywały rynek amerykański. Można by było się tutaj zastanowić, może na rynki Ameryki Południowej, czy tam resztę świata, tak, no kto co lubi. No i też ten portfel dosyć mocno zależy od tego, ile masz lat. Ja się też zbliżam. Nie chcę mieć 100% ekspozycji na Bitcoina SP500, tak, nie widzę w tym sensu. Uważam, że to nie ma sensu, no ale musicie to sobie dostosować pod siebie. Zmiana case study na moim przykładzie, tak. Kiedyś grałem na daily i utrzymywałem pozycję. Szukałem olbrzymiej fali i mega ruchu. Chciałem zjeść chochlą, chciałem złapać, być super surferem. Utrzymuję pozycję mówimy o aktywnym tradowaniu, tak, bo tam to było nieaktywne tradowanie. Nie utrzymuję teraz pozycji. Gram na świecach jednogodzinowe, krótka fala, mała łyżka, brak pozycji na nic. Kiedyś bardzo często nie miałem stop lossa. Kosztowało mi to stres. Ale tu muszę od razu powiedzieć, nigdy nie wyzerowałem konta. Nigdy nie zrobiłem, że mam zero. Nigdy nie miałem jakichś margin callów innych. Zawsze zarządzałem racjonalnie pozycją. Mam dzieci, rodzinę. Wiem, jak ciężko się zarabia kapitał. Lepiej nie grać i nic nie robić. Zawsze używam stop lossa. Kiedyś miałem dużo wskaźników, teraz nie używam, mam czysty wykres i obrót. Stworzyłem, zająłem wskaźniki wspomagające, ale one mi tylko określają pewne rzeczy, tak. One są dostosowane do mojej strategii i techniki grania i dają przewagę, tak. Nie używałem AI, nie robię medytacji, każdego dnia rano robię medytację, robię bieganie, robię odżywianie jak najmniej przetworzone, tak. Staram się nie jeść cukrów, tak, i tak dalej. Kiedyś byłem wegetarianinem, teraz troszkę jest inaczej moje podejście, jem mięso, tak. Teraz używam ciągle AI, medytuję. Co najmniej raz dziennie, często 2 razy. Psycholog. Co 2 tygodnie mam psychologa. Nie da rady, moim zdaniem, bez psychologa. Możecie się naśmiewać, trudno. Mam to gdzieś. Ja mówię, co zwiększy waszą dochodowość, a czy z tego korzystacie, to jest wasza sprawa. Dziennik AI, no macie AI, ludzie, po co mi to? Nie da rady na tym zarobić. Po co kolejna aplikacja, po co kolejny wskaźnik? To jest zamknięty mindset. Po co kupować Bitcoin? Po co robić DCA? Po co oddychać? Po co słońce wstaje? Tak. Skąd wieje wiatr? Filozoficzne pytanie, tak. Żarówka wam się przepaliła, to nie płaczcie, że żarówka się wam przepaliła, tylko zastanówcie się, czy kupić mały gwint, czy duży gwint. I tyle. Życie jest bardzo, bardzo proste. Impulsywne zakupy, tak. Pod wpływem wpisu na Twitterze, pod wpływem z tego, owego, revenge trade, zagrani, tak. Cierpliwie czekanie. Nie gram teraz od 3 tygodni, zarobiłem dużo pieniędzy. Nie gram, nie muszę. Robię inne rzeczy ciekawsze, życie płynie. Przecież po co ciągle patrzeć w wykres, tak. Granie na komórce. Nie gram na komórce obecnie. Brak piramidowania. Zawsze piramiduję. Liczenie risk reward. Jadę, słucham ile można. Czyli piramiduję i jadę jak najwyżej z pozycją, przesuwając stop lossy. Zupełnie inny rodzaj tradingu, wejścia. Tak. Chciałbym o tym wiedzieć znacznie wcześniej. Tych rzeczach, o których tutaj mówię i piszę. I pójdźmy sobie dalej. Macie dużo danych. Zmiana z grania z daily na 1 godzinę podniosło mi win ratio o 15-20%. W chwili obecnej moje win ratio waha się jest wysokie, 68 do 75%, tak, wysokie. Można powiedzieć, że kiedy grałem na 1 daily, to było w okolicach 55%. Oczywiście bywały lepsze miesiące i wyższe, tak dalej, ale jedną z kluczowych zmian było u mnie zmiana interwału na 1 godzinę. I o wiele lepiej mi się gra konsolidację teraz niż wybicia. Też trudno utrafić. I teraz było u mnie na pozycji średni czas trzymania pozycji 2 dni i 12 godzin, średni czas trzymania pozycji 2 godziny 15 minut. Win ratio, zaraz do tego wrócę, poprawiło się, bo gram na 1 godzinę. Tak, uważam, że jest to najlepszy moim zdaniem interwał do grania. Tutaj jest problem taki, że jak gramy na daily, ja nie mówię, że to jest zły interwał, ale mamy więcej emocji. Jest noc, nie wyśpimy się, następnego dnia możemy być przeziębieni, whatever. Czym trudniej pozycję zarządzić, tak, tą pozycją zarządzić, tak, na mojej ocenie po wielu. Przeprowadziłem setki testów przez ostatni rok, przez dane statystyczne i tak dalej na przestrzeni wielu lat. Ja uważam, że tylko są 2 interwały. 1 godzina lub utrzymywanie DCA latami.
ale indeksy, czyli indeks SP lub Bitcoin, bo nie jakieś wisienki. Pomiędzy tym jest spalona ziemia. Tutaj też jest spalona ziemia. No, oczywiście ktoś napisze w komentarzu, ja zarabiam na 5-minutówce i jestem super bogaty. Gratuluję. Gratuluję. Na pewno są osoby, które na daily zarabiają, tak, to nie podważam tego. Natomiast ze wszystkich moich danych statystycznych wynikało, to jest moim zdaniem mega alfa, którą Wam mówię teraz, że interwał jednogodzinowy zwiększy szansę każdej strategii o 15% miliretio. Ciężko mnie ocenić, dlaczego tak się dzieje. Czy market makerzy troszkę grają na innych godzinach, czy to jest jakoś inaczej robione, czy poprzez to, że strategie tam mają większą efektywność. Tak, na pewno też może tutaj dojść później emocje, tak, utrzymywanie pozycji, tak, jeżeli na przykład otwierasz tą dźwignię i trzymasz, tak. Ale tutaj też trzeba prosto zobaczyć, że ETH na przykład chodzi w cenie, nie wiem, $2400-2600, tak. To bardzo trudno złapać te przełamanie, na przykład ona pójdzie na 3500 czy spadnie na $1500, a mamy tak 2400, 2600, 2600, 2400, 2400, 2600, 2600, 2400. Możemy tracić dwa kierunki no i nie wiem, za każdym trade'em możemy zrobić 3 parę procent, tak? Za każdym trade'ie mamy 5-6 trade'ów zadanych, mamy 15% powiększonego kapitału, który tam inwestowaliśmy, a na daily ciągle czekamy na te przybicie i nas ściągną, bo nie wiem, spadnie na 2380 albo ściągną w górę i zrobią, nie wiem, 2730 i wejdą nam 100+, albo wejdziemy na 2700 na przebiciu i oni nas ściągną w dół i mamy stratę, nasz portfel się kurczy. Konsolidacja, granie na konsolidacji jednogodzinowej jest znacznie moim zdaniem korzystniejsza niż szukanie timingu i wejścia, że teraz złapię szczyt na Bitcoinie i pojadę shorta, nie wiem, do $40,000. Na pewno się to komuś uda, ale to nie jest proste. Tutaj podsumujmy ten workflow. Powinniśmy prowadzić dziennik. To jest lustro Twoich wyników. Trzeba rozmawiać o nich z AI-em, tak moim zdaniem. To nie podlega dyskusji dla mnie. Tak, nie wykorzystujesz AI, to Twoja dźwignia jest. Jak kiedyś trzeba się było uczyć angielskiego, to teraz trzeba się uczyć AI-a. I kto się nie uczy, to będzie bardzo miał duży kłopot, bo jest bardzo duży progres paraboliczny i ten progres będzie trudno nadrobić to. Psychologia, medytacja, obserwacja, tak, idziesz do kolejki, ustawiasz się w najdłuższą kolejkę. Trenujesz swoje emocje, tak? Po to trenujesz emocje, że jak będziesz miał pozycję i się pojawią emocje, to ty widzisz, ok, mam napięcie w górze, moje tętno przyspieszy, tak? Mój oddech jest, nie wiem, szybszy albo bardziej płytki, tak? Moje oczy zaczynają latać, góra, lewa, prawa, tak? I jeżeli potrenujesz to będzie Ci znacznie łatwiej zarządzić pozycją, bo Ty będziesz miał wiedzieć, co zrobić. Tutaj musimy skonstruować strategię, musimy stworzyć dziennik, przeanalizować nasze trady i błędy z AI-em, zaciągnąć statystykę, czyli te dane, co jest korzystne, który wykres, który wzór, która świeca, tak? Który interwał dla nas będzie korzystny. Obowiązkowe używanie stop-lossów. Nie widzę, jak nie używacie stop-lossów, to nie ma o czym tutaj rozmawiać. Piramidowanie pozycji. Granie z trendem. Odpowiedni interwał. I tutaj, słuchajcie, no jeżeli się gra na jednogodzinowej świecy, to wiemy, że jest dobry trade. Od razu. I wiemy, że piramidowanie działa. Wydaje mi się, że tutaj też te piramidowanie na tym daily będzie znacznie trudniejsze, tak, z mojej perspektywy. Szukaj przewagi statystycznej, tak? Nasdaq spada, cofa 40% ruchu o godzinie 20:45. To jest Twoja przewaga. Double bottom w trendzie wzrostowym ma skuteczność 63 do 68%. Twórz wskaźniki, tak, oddające Twój styl, testuj je na dłuższej próbie, tak. Tworząc wskaźniki, które określają nasz styl traderski, możemy sprawdzić 2-3 lata wstecz. Czy to by było dobre. AI narzędzia, dodatkowa para oczu i mózgu, tak. I to jest ten workflow. A jak Wy to sobie wykorzystacie, no to zależy od Was. Tak? I teraz trzeba znowu powrócić do tego kluczowego, dlaczego tracisz. Jeżeli nadal nie wiesz, dlaczego tracisz, no to sobie daj spokój, zrób TCA i kupuj indeks. Czy to SP500, czy Bitcoin, tylko indeks, nie wisienki, tak? Nie wisienki, nie szukamy wisienek. Jeżeli wiesz, no to musisz. Działaj według danych, rytuałów, psychologii, według strategii, tak? Większość nie zadaje sobie tego pytania, nie rozważa. Mamy możliwość pójść do najlepszej biblioteki na świecie aleksanderskiej AI, sprawdzić każdy wskaźnik, daną statystyczną, każdą rzecz w ciągu paru minut. Dlaczego tego nie robicie? Wolicie stracić te 10, 20, 30 tysięcy? Tak? No, dlaczego tego nie chcecie zrobić? Tak? Zachęcam Was do nauki AI, tak? Do konstrukcji i do ulepszenia
tego, co robicie. Dziękuję Wam bardzo. Parę slajdów tam nie pokazałem, ale mam nadzieję, że się prezentacja Wam podobała. Jeżeli Wam się podobała ta prezentacja, no to miło będzie, jak ją udostępnicie gdzieś tam. Niestety algorytm nie wspiera mnie w ogóle, gdyż no niestety tak to wygląda współczesny świat, że informacje muszą być krótkie. Możecie znaleźć mnie na Twitterze. Na dole macie link do newslettera. Sorki, jeżeli gdzieś byłem brutalny i mogło to być w niektórych miejscach dla Was nieprzyjemne i dyskomfortowe, no ale nie da rady. Nauka musi powodować frustrację, a to powoduje przełamanie i zyski, czego Wam bardzo życzę. Miłego dnia. Do następnego razu. Pa.